Wiadomość od twojego skryby. Jeśli mielibyśmy za zadanie wytypować miejsce narodzin prawdziwego Boga, to umieszczenie Pineski gdzieś na obszarze Bliskiego Wschodu wydawać by się mogło bezpiecznym rozwiązaniem. Jest coś mistycznego w tym kawałku planety oblewanym na zachodzie przez wody Morza Śródziemnego i okalanym szczytami gór Zagros na wschodzie. To właśnie tutaj miały początek religie, które przynajmniej dla nas, czyli odbiorców z szeroko pojętej kultury zachodniej, miały niebagatelne znaczenie. I nie mówimy tu tylko o religiach abrahamowych, ale także o tych starszych. Bogowie tej części świata są stałym elementem naszej kultury, a niektóre postacie nadal rozbudzają emocje, zwłaszcza u tych, którzy dają wiarę paleoastronautycznym doniesieniom. Są w języku słowa, które kryją w sobie bardzo ciekawe, czasem nawet boskie historie. Jeśli czytając pozostawiamy nieznane sobie wyrazy bez większej refleksji, omija nas nierzadko szansa poznania tych opowieści, a niektóre z nich na chociaż chwilowy blask reflektorów zdecydowanie zasługują. Jednym z takich słów jest przymiotnik manichejski, który oznacza ni mniej ni więcej co dualistyczny, zestawiający ze sobą przeciwstawne pojęcia. W zasadzie ten jeden w dodatku rzadko występujący w literaturze wyraz pozostał nam po jedynej globalnej religii na świecie, która całkowicie już wymarła. Religia, o której będziemy rozmawiać, swego czasu rzucała nawet wyzwanie chrześcijaństwu, jednak dziś poza kilkoma entuzjastami nikt już o niej nie pamięta. Ale zacznijmy od początku. Znajdujemy się w Mezopotamii, gdzieś u początków III wieku naszej ery. Babilonia w tym okresie znajdowała się pod jurysdykcją władców partyjskich i podobnie jak inne sąsiednie krainy była w tamtym czasie stale buzującym tyglem religijnym, przesiąkniętym wpływami oddziałującymi nań zarówno ze wschodu, jak i zachodu. Mamy więc zaratusztrianizm, który jest niejako dominującą religią na tych terenach. Obok czcicieli ognia w Mezopotamii znajdziemy także wyznawców starszych religii oraz judaizmu czy chrześcijaństwa. Gminy wyznawców tej ostatniej religii wyrastały w tamtym okresie jak grzyby po deszczu na całym obszarze Bliskiego Wschodu, a chrześcijańskich wyznań religijnych było zapewne niewiele mniej niż samych wyznawców. Chrześcijaństwo przed czwartowiecznym soborem w Nicei było tworem tyleż ciekawym, co chaotycznym. Mnogość sporów doktrynalnych i ilość powstałych wówczas denominacji sprawia, że sensowna analiza wczesnego chrześcijaństwa miałaby rozmiary wszystkich tomów w poszukiwaniu straconego czasu. My więc na tym się skupiać nie będziemy, a przeniesiemy się prosto w okolice Seleucji nad Tygrysem, gdzie w 216 roku urodził się Mani lub według innych źródeł Manicheusz. Nasz bohater rodzi się w całkiem ciekawej rodzince. Jego rodzice, Patig i Mariam, do niedawna byli jeszcze wyznawcami Nabu, syna Marduka. Jednak niedługo przed narodzinami Maniego przeszli na chrześcijaństwo, a dokładniej byli członkami judeo-chrześcijańskiej sekty El-Kazaitów. Młody prorok wychowywał się zatem w kraju ognia, w którym żywo jeszcze czczono starych babilońskich bogów, a łokciami rozpychało się także chrześcijaństwo, co widać nawet na przykładzie historii religijnej jego rodziny. Wychowując się na obszarze styku kultur wschodu i zachodu, stał się protoplastą nowego ruchu, który synkretyzował ze sobą lokalne wierzenia z pierwiastkami co znaczniejszych religii danego regionu. Według tradycji Mani doznał objawień dwukrotnie, w wieku 12 i 24 lat. Tajemnicza postać o imieniu Syzygos, będąca jego duchowym bliźniakiem, ujawniła mu naturę i prawidła rządzące światem, a także nakreśliła przed młodym kaznodzieją misję, którą miał wykonywać w swoim życiu. Po drugim objawieniu prorok opuszcza swoją wspólnotę religijną i udaje się na wędrówkę, by głosić prawidła nowej wiary. Jako kaznodzieja i uzdrowiciel Mani zaczyna swoją wędrówkę, kierując się na wschód, w stronę Indii. Religia, którą tworzy Mani, jest zmienna i adaptywna do tego stopnia, że manicheizm możemy z powodzeniem nazwać religią kameleonem. Mani, udając się w kolejne miejsca, nierzadko dostosowuje postaci czy wierzenia, czy symbole do znanych lokalnie wierzeń, czyniąc z kształtującego się manicheizmu wiarę uniwersalną. W Indiach Mani studiuje nie tylko lokalne wierzenia, ale także uczy się malarstwa oraz sztuk magicznych, które mają mu potem pomóc na sasanickim dworze. Gdy około 242 roku wraca do Persji, pozostawia za sobą społeczności manichejskie wierzące w Maniego, który jest apostołem Jezusa, a jednocześnie kolejnym wcieleniem, czy to samego Jezusa, albo Buddy lub Zaratustry, w zależności od regionu. Powrót Maniego do Persji zbiega się z koronacją króla Szapura I, który choć nigdy na manicheizm nie przeszedł, wyraził poparcie dla działalności misyjnej oraz udzielił prorokowi pomocy w krzewieniu nowej wiary. Mani doświadczenia w sasanickim pałacu opisuje następująco. Pojawiłem się przed królem Szapurem, przyjął mnie z wielkimi honorami, on to dał mi przyzwolenie na podróżowanie i głoszenie słowa życia. Spędziłem nawet kilka lat w jego orszaku, wiele lat w Persji, w kraju Partów, aż do Adiabeny i na granicy z królestwem Rzymian.
Co sprawiło, że Mani został tak ciepło przyjęty na perskim dworze? Według wielu źródeł sława wyprzedzała samego proroka. Mani, bawiąc niedługo wcześniej na dworze turańskiego króla gdzieś w Beludżystanie, miał wsławić się jako lewitujący nauczyciel. Ponadto święta księga manicheizmu, napisana w odróżnieniu od innych światowych religii przez samego proroka, była nazywana Shurabagan, co dosłownie oznacza 2 sutry dla króla Szabura. Mani był zatem wykształconym erudytą, malarzem, filozofem, uzdrowicielem i cudotwórcą. Zjednał sobie nie tylko elity na perskim dworze, ale także prosty lud. Uważa się, że był w stanie nawracać ludzi ze względu na charakter swojego wyznania. W zależności od lokalizacji, prorok był wcieleniem wcześniejszych bóstw i stanowił uniwersalne dopełnienie ich nauk. Na zachodzie Mani występuje zatem jako Chrystus, jednak im dalej na wschód, tym bardziej zarówno jego przedstawienie, jak i nauki mają w sobie więcej z mazdaizmu lub buddyzmu. Sam określa siebie apostołem Jezusa, a oś jego nauk prezentuje przymiotnik, o którym rozmawialiśmy we wstępie. Manichejski oznacza dosłownie dualistyczny, zestawiający ze sobą 2 przeciwności. I w istocie taki jest świat według Maniego, bipolarny, ze względu na niekończącą się walkę dobrego, choć nie wszechmogącego Boga z diabłem, wcieleniem zła. Tym samym także każdy człowiek stanowi pole walki dobra ze złem oraz zawiera w sobie elementy zarówno światła, jak i cienia. Trzon manicheizmu był zatem dość prosty w swoich założeniach. Uniwersalny motyw walki dobra ze złem trafiał do ludzi na każdej szerokości geograficznej, a dzięki synkretyzacji manicheizmu z lokalnymi wierzeniami, charyzmatyczny kaznodzieja i jego uczniowie łatwo zjednywali sobie kolejne rzesze wiernych. Mani u początku swojej wędrówki inspirował się ruchami gnostycznymi, z których zresztą sam się wywodził. Znajduje to odbicie w celu i ścieżce życia, którą obierali manichejczycy. Zbawienie według Maniego przynosiła człowiekowi nieustanna pogoń za wiedzą. Wiedza prowadzi do zrozumienia prawideł rządzących światem oraz własnej przeszłości, przyszłości, natury i jestestwa. Obok typowych dla gnostycyzmu cech religii, według manichejczyków pełnię zbawienia może dać człowiekowi także wiara i wyzbycie się grzechu. Do końca lat 70. manicheizm jest już obecny nie tylko w dalekich Indiach, w granicach Persji czy na Półwyspie Arabskim. Mani wysyła swoich uczniów w celu nauczania także do Egiptu i dalej na wschód, ku Morzu Śródziemnemu i Europie. Szeroko zakrojone krzewienie nowej wiary trwa tak długo, jak Mani otrzymuje wsparcie od sasanickich królów. Wraz ze śmiercią Hormzida i koronacją Bahrama, wnuka Szapura, następuje zwrot w polityce religijnej Persji. Wydawać by się mogło, że nowy król wskaże manicheizm jako nową religię państwową. Nic takiego jednak się nie dzieje. Środowiska zaratusztriańskie, od dawna dostrzegające zagrożenie w nowej religii, wymuszają na nowym władcy konieczność interwencji. Prorok zostaje więc uwięziony i według manichejskich tradycji niedługo później także ukrzyżowany. Śmierć twórcy nowej wiary ma być jednak dopiero preludium do prześladowań, których będą doświadczali wierni manicheizmowi. Wyznawców Maniego dotyka nie tylko wykluczenie społeczne, ale także całkowite pozbawienie praw obywatelskich. Regularne rzezie dokonywane na manichejczykach prowadzą do rozprzestrzenienia się diaspory we wszystkich kierunkach świata. Manichejczycy gromadnie uchodzą z Persji, zarówno w kierunku Indii i Chin, ale także do Europy czy Anatolii. Tam jednak kilkadziesiąt lat po śmierci proroka zostaje wydany pierwszy oficjalny edykt cesarza Dioklecjana, skierowany do prokonsula Afryki, który wyraźnie określa stosunek imperium do manicheizmu. Słyszeliśmy, że manichejczycy założyli nowe i niespotykane dotąd sekty w opozycji do starszych wyznań i odrzucili doktryny dane nam w przeszłości przez Bożą łaskę, na rzecz ich własnych zdeprawowanych doktryn. Pojawili się bardzo niedawno niczym nowe i nieoczekiwane potwory wśród rasy Persów, narodu wciąż nam wrogiego, i przedostali się do naszego imperium, gdzie dopuszczają się wielu zbrodni, zakłócając spokój naszego ludu, a nawet zadając poważne szkody dla społeczności obywatelskich. Mamy powody się obawiać, że z biegiem czasu, jak to zwykle bywa, będą starali się zarazić skromność i spokój niewinnej natury przeklętymi zwyczajami i przewrotnymi prawami Persów, niczym trucizną złośliwego węża. Nakazujemy, aby autorzy i przywódcy tych sekt zostali poddani surowej karze i wraz z ich obrzydliwymi pismami zostali spaleni w płomieniach. Następnych fragmentów edyktu wam nie zacytuję, dalej jest w podobnym tonie i jeszcze dosadniej. Jednakże pomimo tej całej brutalności w obchodzeniu się z manichejczykami, ci dość skutecznie potrafią się odnaleźć we wszystkich skrawkach Starego Świata. Ślady manichejczyków znajdujemy na całym terenie Cesarstwa Rzymskiego. Doniesienia o aktywności misyjnej czy powstawaniu gmin manichejskich docierają do nas z północnej Afryki, Iberii, Galii czy Bałkan, jednak od początku III wieku prześladowania się nasilają, nie tylko ze strony władz,
ale także chrześcijan, którzy zapomnieli, że jeszcze nie tak dawno sami byli obiektami represji i szykan. Świątynie manichejskie są burzone na obszarze całego imperium, a największa z nich zlokalizowana w Rzymie znika z powierzchni ziemi jeszcze przed końcem IV wieku. Wobec całkowitej delegalizacji manicheizmu wielu wyznawców nawraca się na bliskie ideowo chrześcijaństwo. Jednym z konwertystów jest Augustyn z Hippony, który przechodzi na chrześcijaństwo niedługo po wydaniu przez cesarza Teodozjusza kolejnego edyktu skazującego na śmierć, tym razem manichejskich mnichów. Szczyt popularności manicheizmu na Zachodzie przypada właśnie na IV wiek. Pozbawienie manichejczyków praw obywatelskich oraz ogólna intensyfikacja prześladowań w cesarstwie powoduje, że geograficzna oś wyznania przesuwa się coraz bardziej na wschód. Choć nieliczne wspólnoty manichejskie przetrwają w imperium jeszcze do VI czy VII wieku, manicheizm w tej części świata stać się ma w kolejnych wiekach wyłącznie wspomnieniem oraz inspiracją dla Paulicjan, Bogomilców czy Katarów. Sprawy mają się zupełnie inaczej na wschodzie. Społeczności manichejskie były spotykane relatywnie często, zwłaszcza w okolicach miejsca narodzin proroka, czyli Seleucji nad Tygrysem. W tymże mieście siedzibę miał manichejski patriarcha, nazywany archegosem. Manichejczycy organizowali swoje gminy w większym lub mniejszym ukryciu, w zależności od przychylności lokalnych władców. Rozkwit islamu był kolejnym impulsem, który przesunął ciężar manicheizmu na wschód. I to właśnie na Dalekim Wschodzie manicheizm miał potem święcić największe triumfy. Będący na wojennym szlaku kagan Ujgurów Bygu spotkał kilkoro manichejskich duchownych. Spędziwszy 3 dni i 3 noce na długich dyskusjach z kaznodziejami, zdecydował się wreszcie przyjąć ich wiarę. Od tego czasu manicheizm stał się oficjalną religią turkijskiego imperium, jednak manicheizm w wersji mocno dostosowanej do lokalnej kultury funkcjonował na terenie Chin już od kilku stuleci, ale walidacja w postaci ustanowienia go religią dominującą w państwie Ujgurów stanowiła pozytywny impuls do dalszego rozkwitu. Dzięki przyzwoleniu cesarstwa klasztory manichejskie powstawały daleko w głębi chińskiego interioru, włączając w to miasta Shaoxin, Yangzhou, Nankin czy Jinzhou. Jednak dni manicheizmu w państwie środka były policzone, a wiązało się to bezpośrednio z losami samego kaganatu, który rozpadł się w połowie IX wieku. Od tego czasu także i w Chinach manichejczycy padali ofiarą prześladowań ze strony władz państwowych. Wierni schodzą zatem do podziemia, a synkretyzacja z lokalnymi wierzeniami postępuje. Manichejczycy sporadycznie pojawiają się potem w historii państwa środka jako schizmatycy czy członkowie powstających licznie buddyjskich sekt. Jednakże pierwotna tożsamość samej religii staje się niemożliwa do odróżnienia od buddyzmu i wydawać by się mogło, że już wszystko stracone, że po manicheizmie nie pozostało nam już nic, z wyjątkiem przymiotnika i kilku fragmentarycznych tekstów proroka. Ale świątynia w Xinjiang wraz z buddyjskim przedstawieniem Maniego jest żywym dowodem istnienia tej globalnej niegdyś religii. Moje filmy powstają dzięki patronom. Dzisiaj serdecznie dziękuję zwłaszcza Patrykowi oraz Ewie i Adamowi. Jeśli materiały powstające w skryptorium Cię zainteresowały, to rozważ napisanie komentarza czy zasubskrybowanie kanału.